Przede wszystkim to ważny jest poziom na bramie. Tak samo wykonujemy przeglądy w samochodzie. Musimy, coś się zepsuje, trzeba wymienić, to dlaczego nie w bramie? Trochę sobie klient zadał pracy, czasu i chyba cierpliwości brakło, bo nie widzę, żeby to tak było dokładnie zrobione. Cześć, witam Was w czwartym już odcinku z serii Rozmów za otwartymi drzwiami, w którym czerpiemy wiedzę od ekspertów firmy Wiśniowskiej. Dzisiaj porozmawiamy o poprawnym montażu bramy garażowej z Januszem Muchą, specjalistą do spraw szkoleń produktowych. Janusz, witam Cię w Studio W. Również witam Ciebie, witam Państwa. Można powiedzieć, że ten montaż bramy zaczyna się dużo wcześniej niż ten moment, w którym monterzy pojawiają się na miejscu realizacji. Dlatego chciałem zacząć od przygotowania otworu pod montaż bramy. Dlaczego to jest takie ważne i co trzeba wziąć pod uwagę? Przede wszystkim ten otwór musi być tak przygotowany, żebyśmy mogli zamontować bramę zgodnie z instrukcją, w sensie wytynkowany, ewentualnie zrobiona wylewka. Kto jest odpowiedzialny za jego właśnie poprawne wykończenie i dlaczego to jest takie ważne? Za wykończenie otworu tak naprawdę odpowiada inwestor. Z tego względu, że przygotowuje sobie jakby bramę dla siebie. Więc to jest ważne, żeby czy ściany, czy nadproże, czy wylewka była w miarę możliwości przygotowana prawie że idealnie. Ja wiem, że nigdy się nie zdarzy, że to będzie idealnie. Zawsze jakieś niuansiki małe się gdzieś trafią. Ale chodzi o to, że przygotowanie otworu to później fajna praca bramy. Mamy jakościowy produkt, na przykład brama Uniterm. Wiadomo, że bardzo ważne są jej parametry, ale oprócz tego ważny jest poprawny montaż tej bramy. Dlaczego trzeba na to zwrócić uwagę, aby cały proces montażu odbył się w sposób właściwy? Oczywiście brama Uniterm jest bramą ciepłą. Zresztą jak każda brama segmentowa. Natomiast to jest ważne, abyśmy zamontowali tą bramę zgodnie z instrukcją. Czyli od poprawnego montażu zależy to, że brama zachowa swoją funkcjonalność? Mam na myśli tutaj właściwości termoizolacyjne. Ale rzeczywiście, że tak. Natomiast bardzo ważną rzeczą jest zrobienie pomiaru na takiej bramie. Przyjeżdżając do klienta, my musimy oczywiście uzgodnić, że ściany muszą być wytynkowane, że muszą być proste, że musi być wylewka. Ale teraz jest jeszcze szereg rzeczy, na które musimy zwrócić uwagę, aby klientowi doradzić, jaka ta brama ma być. Bo możemy przyjść i stwierdzić, o tu wchodzi nam normalna brama, bez żadnych uzgodnień, bez żadnego dopytania, co mamy na ścianie, co mamy na suficie i tyle, nie? Natomiast klient się nie zna na bramie, bo w większości jest tak, że klienci sobie życzą, przyjedzie ktoś na pomiar, proszę pana, proszę mi doradzić, proszę sprawdzić wszystko, jak to ma wyglądać, dobierzmy coś, żeby to było funkcjonalne. Więc tak naprawdę pomiar. Jeśli mogę teraz tak od razu przytoczyć, jak to ma wyglądać, to przede wszystkim szerokość, wysokość otworu. Fajnie jest to mierzyć w dwóch miejscach. Następna rzecz, głębokość garażu. To też jest bardzo ważna rzecz. Czasami musimy się odwrócić, że tak powiem, spojrzeć na sufit, spojrzeć na ściany. Czasami się zdarza, że ktoś, jakiś projektant, niekoniecznie musi znać nasz wyrób i zaprojektuje sobie czy to jakąś belkę konstrukcyjną, czy zaprojektuje jakiś komin wentylacyjny. I tutaj może być kolizja, jeśli chodzi o montaż takiej bramy, głównie z prowadnicami poziomymi. Również ważną rzeczą jest zwrócić uwagę, czy jest dodatkowe wejście do garażu, bo to też ma znaczenie, jeśli byśmy chcieli mieć bramę w pełni automatyczną, to też pewne elementy musimy zastosować, żebyśmy w razie braku prądu mogli wejść do garażu, gdy tego wejścia nie ma, przez bramę po prostu. Gdy jest to dodatkowe wejście, to możemy troszeczkę inaczej to zmodyfikować całą bramę, czy z zamkiem, czy bez zamka. Ważną rzeczą też jest to, aby zobaczyć, czy przypadkiem gdzieś w pobliżu prowadnic poziomych nie mamy okna, które musi się otwierać, bo są oczywiście stałe elementy, ale w większości okna są otwierane, więc też musimy zobaczyć, czy nie będziemy mieć tam jakiejś kolizji między prowadnicami a oknem. Można powiedzieć, taką najważniejszą rzeczą, jaką bramę zamontujemy, to jest nadproże. To jest wysokość tego nadproża. Mamy różne warianty
Więc tak naprawdę możemy przewyższyć bramę, podnieść ją do góry, wykorzystać minimalne jakieś nadproże. Tu jest bardzo dużo takich rzeczy, które możemy dopasować. Praktycznie do każdego otworu możemy klientowi dopasować bramę. I będzie klient z tego zadowolony, będzie to brama funkcjonalna i bezpieczna. Czyli ten proces montażu odbywa się, można powiedzieć, dużo wcześniej niż w tym momencie, w którym pojawia się ekipa montażowa na miejscu realizacji. Tak, oczywiście. Czyli przygotowanie garażu, przygotowanie otworu. Wspomniałeś o pomiarze. Tak. Co dalej? Jak ustalimy wszystko, ustalimy pomiar, dobrze jest jeszcze zapytać o pewne rzeczy, o których wcześniej nie wspomniałem. Czasami jest tak, że klienci przygotowują otwór, chodzi mi o szerokość i o wysokość, w wymiarach takich niestandardowych. No ale jednak po jakichś tam przemyśleniach okazuje się, że no może zmniejszymy, może obniżymy. I najprostszym elementem to jest wypełnienie tego miejsca, żeby utrzymać wymiar typowy, doklejenie styropianu. Więc ważną rzeczą jest też, aby dopytać, co jest na szpaletach w tym otworze, co jest na nadprożu od dołu. I jeszcze ważna rzecz, zobaczyć, jaki mamy sufit. Czy ten sufit mamy czysto betonowy, czy my mamy jakiś może ażurowy, gdzie też pewne elementy trzeba dodatkowo domówić, żeby prowadnicę podwiesić. Tu jeszcze odnośnie tych prowadnic poziomych. Bardzo często się zdarza, że klienci docieplają styropianem. Więc tutaj też musimy o tym pamiętać, że jest określona wysokość podwieszeń, elementów tych montażowych. Może się okazać, że tego styropianu będzie tam z 20 cm i nasze standardowe podwieszenia nie wystarczą. Wtedy pokazuje się problem, bo zaczyna się jakieś tam kombinowanie i szukanie innych elementów, jak podwiesić. Też nader często jest tak, że sufity są z takich stropów zrobione, gdzie są puste przestrzenie. I czasami wchodząc do jakiegoś garażu, widzimy tych otworów, tam szukanie miejsca, gdzie któraś kotwa nam odpowiednio trzyma cały ten stelaż. No i to tak wygląda trochę, jakby z karabinu ktoś tam strzelał, nie? Więc to też jest ważną rzeczą, żeby się o to po prostu dopytać. Więc ten poprawny montaż zaczyna się już od wizyty tej pierwszej u klienta, czyli otwór, przygotowanie instalacji, a później sam montaż, to można powiedzieć, to jest tak 30%. O ile w przypadku budowy nowych budynków jesteśmy pewne rzeczy w stanie przewidzieć i przygotować właśnie odpowiedniej wysokości nadproże lub przestrzenie boczne, o tyle w przypadku istniejących budynków ta sprawa może wyglądać zupełnie inaczej. Co w momencie, kiedy nadproże lub przestrzenie boczne nie pozwalają na zamontowanie standardowej bramy? Oczywiście wtedy też mamy możliwość zamontowania bram segmentowych. Jest taki segment bram renowacyjnych, Renosystem, gdzie tak naprawdę możemy nie mieć ani przestrzeni bocznych, ani nadproża i tą bramę założymy i to będzie w wersji automatycznej. Jeśli chodzi o sam montaż, proces montażu, to jakie kluczowe etapy montażu mógłbyś wyróżnić? Przede wszystkim to ważny jest poziom na bramie. Tutaj głównie chodzi o domykanie dolnej uszczelki do posadzki. Bo umówmy się, też te posadzki nie zawsze są na tyle poprawne, że nam doszczelni całą bramę. My nie możemy bramy skrzywić w jakikolwiek sposób. My musimy bramę ustawić do poziomu, my musimy prowadnicę ustawić do poziomu, prowadnice poziome też do poziomu, więc tutaj tak naprawdę cała konstrukcja, montaż sprężyn, podwieszanie, uzyskanie przekątnej na prowadnicach, bo to też jest ważną rzeczą. No to są takie te najbardziej kluczowe elementy, na które trzeba zwrócić uwagę. Mocowania przede wszystkim, tam gdzie mocujemy sprężyny. Nie może być czegoś takiego, że na przykład jeden kołek montażowy będzie nam trzymał, a tak naprawdę te 3 trzymają na słowo honoru. Tam działają takie siły, gdzie jest możliwość wyrwania tych elementów mocujących, a wiąże się to już z jakimiś tam uszkodzeniami i bramy, i jeśli samochód jest w środku, to i może być problem z samochodem. Ja poświęciłem trochę czasu, poszperałem w sieci i znalazłem mnóstwo ciekawych realizacji, takich klasycznych fuszerek montażowych. Nie są to co prawda nasze bramy, jednocześnie chciałbym Cię poprosić o to, abyś skomentował każde z tych zdjęć, które przygotowałem. Rzućmy okiem na pierwsze. Fajny temat. Dodatkowe zabezpieczenie, dodatkowa, można powiedzieć, własna twórczość, RC2 klienta, dodatkowe zamknięcie.
Wystarczy dobra wkrętarka czy śrubokręt gwiazdkowy i wchodzimy bez problemu do bramy. Plus za kreatywność, prawda? No, oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Mamy następne zdjęcie. Tu widać fajna brama. No furteczka tu troszeczkę nam odbiega od prawidłowego montażu. Odbiega nam dół na zewnątrz, góra na zewnątrz, no środek jakoś tak w miarę. Podejrzewam, że tutaj był problem z prostotą ścian, z przygotowaniem. Bo niestety furtka ma to do siebie, że ona nam pokaże, czy ten otwór był prawidłowo przygotowany, czy nie. Kolejny przykład na to, jak bardzo ważne jest odpowiednie przygotowanie otworu. Tak, prawdopodobnie coś ze ścianą było nie tak, że ta furtka nam się troszeczkę powykrzywiała. Ewentualnie ktoś chciał zadbać o wyższą klasę przepuszczalności powietrza. Też istnieje taka możliwość, bo widzę, że jest to brama w wersji aluminiowej, więc może gdzieś większy dostęp powietrza albo coś w tym stylu. Często się zdarza jakieś tam przyczyny, może nie tyle reklamacji, ale jakiś tam usterek, to jest zostawianie pewnych elementów. Strzelam, łopaty, jakiś grabi, jakiegoś wiaderka, czegokolwiek. Tu w tym przypadku akurat mamy rower, który gdzieś tam nieszczęśnie się zaplątał koło bramy. Jeśli my weźmiemy i zostawimy coś pod bramą, gdy brama jest otwarta, no odruchowo zamiatamy, ktoś przyszedł, zaczęliśmy rozmowę i to jakieś narzędzie zostało oparte w prowadnicy, no żeby się nie wywróciło, no to najlepiej do rogu włożyć. No i ktoś bez pomyłkę zamyka bramę, no i wtedy się też zaczyna problem. Jeśli jest to brama w wersji automatycznej, no to przeciążenie po jakimś czasie zadziała, ale podejrzewam, że czy linki spadną z bębna, czy automat nam się tam gdzieś może zablokować, czy zluzuje łańcuch, czy to będzie pasek. To są takie wydaje się błahe przyczyny, no ale to tak czasami robimy. Jest brama otwarta, no to coś tam opieramy, a później nie zwracamy uwagi, nie bierzemy tego, no i uruchamiamy bramę i wychodzi tak jak tu w tym przypadku całkiem fajnie rower na wysokości tam chyba z 2,5 albo 3 metrów. No, można i tak. Moim zdaniem to jest kategoria wydarzeń pod tytułem przecież kto zostawia łopatę opartą o prowadnicę albo kto zostawia rower oparty o bramę. No tu akurat mamy program Czyste Powietrze w wykonaniu klienta. Docieplone fajnie styropianem, ale co z tego, jak w górnej części mamy doświetlenie, dodatkową prawdopodobnie wentylację. Trochę sobie klient zadał tutaj pracy, czasu i chyba cierpliwości brakło, bo nie widzę, żeby to tak było dokładnie zrobione. No i tutaj mamy fajne też jedno zdjęcie. Zostały tylko 2 buty i skrzynka elektryczna. Więc podejrzewam, że tu kiedyś stał elektryk przy tej skrzynce i został tylko ślad. Jest takie fajne powiedzenie, ostatnie słowo elektryka przed śmiercią, nie? Co to za kabel? Więc podejrzewam, że tutaj też się tak stało i już klienta nie mamy. No ale to takie wiadomo, śmieszne trochę też i nieśmieszne, no bo jednak do podłączenia czegokolwiek według przepisów to tak naprawdę powinniśmy mieć badania sepolskie tak zwane, takie elektryczne, że jesteśmy przeszkoleni, że możemy to robić. No i tu też widzę fajne miejsce, fotokomórka, fajne zamieszkane miejsce, nie zaleje, więc mrówki pomysłowe. Tu chodzi głównie o to, że montując fotokomórki musimy pamiętać o tym, żeby założyć wszystkie elementy, które są tam, czyli jakieś uszczelki dodatkowe, nie zrobić tych otworów na tyle dużych, żeby faktycznie takie małe zwierzątka się nam tam dostały, no bo nie ukrywajmy, to po czasie będzie też problem i też będzie temat do tego, żeby zgłosić jakąś usterkę, bo mając fotokomórki, jeśli one są zasłonięte, my tak naprawdę nie zamkniemy bramy, otworzyć je otworzymy, ale zamknąć nie zamkniemy, bo fotokomórka będzie to odbierać jako przeszkodę. Ta fotokomórka mogłaby wystąpić w jednym z filmów dokumentalnych, które czyta Krystyna Czubówna. No i jak najbardziej. Tu podejrzewam, że się komuś spieszyło z wyjazdem z garażu. Brama segmentowa trochę w częściach chyba było coś odśnieżane albo coś z tego typu. Musiał klient wyjeżdżać szybko i nie zdążyła się brama otworzyć do końca. Też się tak czasami zdarza. No a tu to taki nieład twórczy, to już bardziej dla elektryka, łamigłówka. Co ja bym mógł powiedzieć, stanąc przed taką skrzynią elektryczną? Pewnie bym się zastanowił, o co tu chodzi, no ale... Albo wziął urlop na żądanie. To by było najlepsze. Właśnie, też fajny temat, automat wpasowany w belkę i to, co mówiłem na początku. Dobrze jest, będąc na pomiarze, tak jak mówię, klient może tego nie widzieć.
bo on może stwierdzić, że po co ja się mam odwracać do tyłu i patrzeć, co mam na suficie. Tu akurat jest taki klasyczny tego przykład, gdzie jest wycięta belka konstrukcyjna i wpuszczony ten automat. No ewidentnie widać, że jest za długi. Więc tutaj też moglibyśmy wtedy co innego dopasować, zmierzyć i może coś innego klientowi doradzić. No naruszenie takiej belki konstrukcyjnej, skoro inżynier to wymyślił w garażu, więc ona ma jakieś zastosowanie do czegoś była potrzebna, więc jakakolwiek ingerencja w belkę, powiem szczerze, no odważny gość. Odważny gość. Tutaj również furtka w wersji takiej chyba całkowicie eko. Ja podejrzewam, że ta brama się na pewno nie otwiera, no bo nie ma takiej możliwości. No żeby jeszcze w kolorze była ta furtka, no to by było fajnie. Oczywiście żartuję, bo to jest taki mały absurdzik. No i automat z całą ilością jakichś tam dodatkowych kabli, jakieś przekaźniki, coś gdzieś. Też musimy pamiętać o tym, że w każdej instrukcji mamy wyszczególnione, jeśli chodzi o automat, co tak naprawdę możemy podpiąć do danego automatu. Każde jakiekolwiek dodatkowe urządzenie, które potrzebuje dodatkowego zasilania i to zasilanie jest brane z automatu, też musimy pamiętać o tym, że mogą po czasie wystąpić jakieś zakłócenia. No z tego, co tutaj widzę, to pasowałoby chyba jakiś dodatkowy transformator jeszcze dołożyć do tego automatu, żeby taki zewnętrzny, duży, żeby zasiliło wszystkie te przewody, które tutaj są. Tu było robione wszystko. Prawdopodobnie w środku ta brama wygląda jeszcze gorzej. Tu chyba był antracyt, ale bardziej to teraz wyszedł taki piaskowy jakiś. Ciężko się nawet dopatrzyć, jaki kolor. Klienci bardzo często chcą bramę mieć zamontowaną w garażu, gdzie tak naprawdę jest przygotowana tylko przód, czyli tam, gdzie zakładamy prowadnicę, gdzie zakładamy sprężyny, a resztę sobie później zrobię, bo mi chodzi tylko o zamknięcie. A później w takim garażu jest wszystko. Jest mieszanie kleju, jest cięcie płytek, jest jeszcze coś innego, mieszanie farb i tak naprawdę po czasie, no ta brama wiadomo, jeśli coś się nam zakurzy, parę razy przejedzie ta brama tam i z powrotem, otworzy się i się zamknie, no to zaczynają się jakieś dziwne odgłosy, jakieś piszczenie, jakieś ocieranie i to jest tylko i wyłącznie efekt tego, że my nie dbamy o tą bramę. Więc to jest ważne, żeby robić te przeglądy. Jeśli chcemy, żeby ta brama nam działała przez długie lata, no to musimy o nią zadbać. Tak samo wykonujemy przeglądy w samochodzie. Musimy. Coś się zepsuje, trzeba wymienić. To dlaczego nie w bramie? Tu jeszcze przy tym zdjęciu widzę element konstrukcyjny, wycięty kawałek ściany. Przypomina mi się taka sytuacja z życia montera. Gdzieś kiedyś byliśmy na jakimś montażu. Klient już wyrwał drewnianą bramę, bo to była brama dwuskrzydłowa, zamontowana jakby z przodu garażu. Mur szeroki, bodajże 50 cm, stare budownictwo. No i tak się zastanawiamy z kolegą, patrzymy na długość garażu, patrzymy na samochód kombi stojący na zewnątrz, tak się zastanawiamy i pytamy klienta, czy ten samochód tu będzie wjeżdżał. No klient mówi, no tak, przy dwuskrzydłówce wjeżdżałem, było mało miejsca, żeby przejść koło niego, ale przechodziłem. No to mówimy, no to będzie problem, bo brama segmentowa jest montowana wewnątrz otworu, czyli tak naprawdę te 50 cm nam ucieka. No i ten samochód się po prostu nie zmieści. No i cóż, klient mówi, dobra, montujcie, jakoś sobie poradzę. No to zamontowaliśmy to. Po jakimś czasie tam pojechaliśmy jeszcze automat zakładać i chodzimy do garażu, patrzymy, stoi kombi. Idziemy bliżej przodu, patrzymy, a tam jest taka fajna wnęka wycięta. Oczywiście klient miał tam kotłownię, więc pozwolił sobie na coś takiego. Zamontowane odbojniki, do którego miejsca ma dojechać przodnie koło. No i wszystko się zamyka. Ta pomysłowość ludzka nie zna granic, ale tak jak mówię, dobrze, że było coś takiego, była taka możliwość zrobienia takiej wnęki, także pół samochodu się schowało w kotłowni. Oczywiście tam było zabudowane, zaglądając do kotłowni, klient mówi, tu mam fajną półkę, tu sobie różne rzeczy kładę. Jest super, jest fajnie. No tutaj też ta sama sytuacja. Automat umieszczony jakby w drugim pomieszczeniu, otwór wykuty w ścianie. Działać będzie, tylko że no, tak jak mówię, podejrzewam, że pewnie udałoby się tutaj coś innego zamontować, nie naruszając ściany.
Mogliśmy zobaczyć, że pomysłowość monterów czy klientów potrafi rozwiązać pewne trudne sytuacje. No, oczywiście. Jednocześnie mając duży wpływ na bezpieczeństwo użytkowania, bezpieczeństwo budynku, mam tutaj na myśli na przykład naruszenie konstrukcji, duże skrócenie żywotności produktu i ograniczenie mocno funkcjonalności. Dokładnie. Jeszcze jedno przyszło mi do głowy na sam koniec, Janusz. Czy w garażach, w których tobie zdarzyło się montować bramy, był porządek, czyli czy było wystarczająco dużo miejsca, aby rozłożyć się tam z całym potrzebnym sprzętem plus bramą? No, powiem szczerze, dobry temat teraz podjąłeś. Nie zawsze tak było. Garaże czasami służą jako magazyn na pewne rzeczy. Strzelam, wymienię deski, klej, jakaś cegła i tak dalej. To jest ważna rzecz, żebyśmy mieli miejsce na to, żebyśmy mogli się rozłożyć ze swoimi narzędziami, z prowadnicami. W pewnym etapie montażu te prowadnice musimy odstawić od ściany, więc musimy mieć miejsce. Najważniejszą rzeczą, żeby był porządek w garażu i tak naprawdę w garażu, to tak jak mówiłem wcześniej, musi być już wymalowane i wytynkowane i nawet płytki położone, jeśli montujemy bramę Prime. Tam naprawdę musi być to pomieszczenie przygotowane na tyle, że tam się już nic innego nie dzieje. Ostatnim etapem jest montaż bramy, a później wjeżdża samochód. I parapetówka. I znaleźć właśnie jakieś miejsce, żeby ten parapet zamontować i zrobić parapetówkę. Janusz, dziękuję ci bardzo za udział w dzisiejszym odcinku. Dziękuję bardzo. Dziękuję Państwu również. A was już teraz zapraszam na kolejny odcinek z serii Rozmowy za otwartymi drzwiami. Jeśli podobają się wam nasze treści, to zostawcie łapkę w górę i suba i do zobaczenia w kolejnym odcinku.